słoika teamy w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie sojki gotowe do lotu nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Kochani i dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Tym uniwersalnym przywitaniem pragnę zaprosić Was na całkiem nowy materiał, w którym porozmawiamy sobie m.in. o temat pierwszy, to trwający w najlepsze sezon gołębi seniorów. Drugi z tematów, nie mniej ważny, to bardzo krótkie, bardzo przesympatyczne, ale i mega owocne spotkanie moje z Maziarz Racing Team. A na koniec to, co tygryski lubią najbardziej, czyli garść konkretnych porad odnośnie gołębi młodych, prowadzenia gołębi młodych. Czyli jesteście gotowi? Zapinamy pasy i lecimy. No i proszę Państwa, temat pierwszy. Trwający w najlepsze sezon gołębi dorosłych. Od czasu, w którym się widzieliśmy, minęły nam bodajże 2 loty. Pierwszy z lotów była to 540 km, odległość do nas. Dość wymagający, nawet bym powiedział, że bardzo wymagająca 500 pod wiatr. Tam gołąbki spisały się naprawdę bardzo fajnie. Zdobyliśmy czołowe serie, bodajże to były tam jakaś pierwsza, jakaś druga. Mniej ważne, były to naprawdę czołowe, nie tylko serie w oddziale, ale i w rejonie. A później dodać należy, że niestety znowu z tego lotu brakuje mi 2 mega super szybkich lotników. Mam tylko nadzieję, że jeszcze do mnie powrócą i gorąco wierzę, że tak właśnie będzie. I przejdziemy do lotu, który odbył się w minioną sobotę. Była to kolejne 500 plus tak zwane i tam już tyle szczęścia nie było. Niestety lot okazał się mega szybki. W zasadzie pierwsze gołąbki z 540 km mieliśmy dokładnie pierwszego gołąbka po 5 godzinach. Dodam tylko, że był to pierwszy gołąb w oddziale i bodajże w pierwszej dziesiątce na rejon. Dokładnie nie pamiętam, nie to jest ważne, ponieważ dalszych sukcesów brak. Okazało się, że moje przygotowanie nie było adekwatne do trudności, a w zasadzie łatwości tego lotu, ponieważ gołębie, mówię, leciały z szybkością zawrotną, wiatr 50 km na godzinę i nie daliśmy rady. 2 pierwsze usiadły roczniaki, było to w miarę przyzwoicie, oczywiście roczniaczki spoza 50, natomiast później coś tam zaczęło kapać. Jedyny plusik to może to, że połapaliśmy jakieś tam serie były to, no delikatnie mówiąc, nieciekawe i po tym właśnie locie spadliśmy
w większości, gdzie prowadziliśmy na drugą pozycję. Niemniej jednak, wiadomo, taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie mam z tym, jak już mówiłem, najmniejszego problemu. Dlatego ile będziemy mogli, tyle będziemy walczyć. Jak się uda, będzie ok. Jak się nie uda, też świat się nie skończy. Mamy kolejne sezony. I co ważniejsze, jeszcze przed nami sezon gołębi młodych, czyli gdzieś tam nowe testy, nowe nadzieje. A skoro mowa o nowych nadziejach, to przejdę tutaj głęboko do drugiego z tematów, a więc spotkanie, można by powiedzieć po latach, a w zasadzie tak mówiąc po amerykańsku trochę face to face. Było to nasze pierwsze spotkanie z Maziarz Racing Team, z Agnieszką i Arkiem Maziarzami. Było przesympatycznie, jak już powiedziałem, niestety złapaliśmy się dosłownie na kilka minut, ale były to minuty bardzo cennie wykorzystane. Dodam tylko, że w myśl starej, dobrej doktryny, że po dobry materiał się wraca, a każdy, który ogląda ten kanał już dość długo, doskonale wie, że u nas gołębie maziarzowe lecą bardzo, ale to bardzo fajnie. Są czołowymi lotnikami oddziału, potrafią robić jedynki, dwójki i naprawdę siadać mega czołówkę. Niemalże z każdego lotu, a już na pewno sprinterskiego. Ponadto też już jeden z gołąbków siadał kolejno drugi na rejon, bodajże w zeszłym roku, ale też siadł ten sam gołąbek 12 albo 11 na rejon w tym roku, czyli jak życie pokazuje, u nas te gołąbki robią mega furorę, dlatego też powróciliśmy i dokonaliśmy bardzo, ale to bardzo konkretnego zakupu. Jakiego? No to teraz przenieśmy się może, gdzie chciałbym Wam pokazać naszą nową perełkę, nowe wzmocnienie hodowli, mam nadzieję wzmocnienie i na pewno wielką, ale to wielką nadzieję na jeszcze lepsze wyniki lotowe naszej drużyny. No i proszę Państwa, nieraz mówicie, dlaczego nie widać seniora na filmach. Także teraz senior w całej okazałości, a w jego rączkach znajduje się nasz nowy nabytek. No spójrzcie, jak dla mnie to naprawdę petarda. Dodam tylko, że jest to pomału już można powiedzieć unikat, ponieważ jest to w 100% oryginalny woz z hodowli Schlepphorsta, oryginał. Także taką perełkę zakupiliśmy od Arka. Tutaj nam się nie chce wyostrzyć, może gdzieś tu złapiemy jego oko. O, myślę, że coś tu więcej będzie widać. Teraz może skrzydełko mu rozwiniesz. Tak i na dół. O, to. Naprawdę, jak dla mnie to jest petarda. Teraz plecy może. Spójrzcie na to. Naprawdę, powiem tak. Nie był może tani, aczkolwiek jest prawdziwa petarda. I myślę, że powinniśmy mieć z tego pociechę. Zresztą sam Arek stwierdził, że na pewno będziemy zadowoleni, bo wie co mówi. No jednak z jakiejś przyczyny przez ostatnie lata był u niego i jest to ostatni woz, który wyszedł z tej hodowli na zakupionych bodajże, o ile dobrze pamiętam, 70 parę. To o czymś to świadczy. Także tyle o nowym nabytku. Spójrzcie, jak spokojnie sobie leży. Gołąbek z 17 roku. Gdzieś tutaj wkleję rodowód jego. I co? I przejdziemy może do ostatniego z tematów, a mianowicie omówienia trochę gołąbków młodych. Także widzimy się za chwilę. Pozdrawiam. Cześć. Moi drodzy, i skoro była mowa już o sezonie,
była mowa o wzmocnieniu naszej hodowli. Teraz myślę to, za czym czekacie najbardziej, czyli garść praktycznych porad i dokładnie chcę Wam opowiedzieć krok po kroku od odstawienia, co dzieje się w naszej hodowli z gołąbkami młodymi. Opowiem też o takim dość ciekawym triku przy odsadzeniu młodych, co dla niektórych może mieć jakieś tam znaczenie, może wcześniej nie spotkał się z tym. Zaczynamy. A więc u nas gołąbki młode zabierane są gdzieś na około 22, 3, 4, 5 dzień życia. To wiadomo, w zależności, nie chcemy tego robić pojedynczo, przekładać, raczej patrzymy, żeby to była troszeczkę większa grupa. I teraz na pytanie, i to będzie ten trik, o którym już wcześniej mówiłem, czy idzie zrobić to troszkę wcześniej? Zapewniam Was, że idzie naprawdę bardzo malutkie, młode już odstawić od rodziców. Patent ten przyjechał do nas z Niemczech, przynajmniej my go znamy z Niemczech, podejrzewam, że każdy doświadczony hodowca już się z tym spotkał. Mianowicie, do każdej celi lęgowej wkładamy małe pudełko z niskim rantem, oczywiście, żeby te gołąbki mogły tam dochodzić dziobami. Sypiemy ziarno. Jako pierwsze, wiadomo, widząc to, podchodzą gołębie stare i sobie dziubią. Jako że mają to, można powiedzieć, 24 godziny na dobę, co chwilę chodzą, futrują, dojadają, widząc to, gołąbki młode same wylatują i próbują robić podobne rzeczy. I naprawdę uwierzcie mi, że tym prostym trikiem można spowodować, że gołąbki bardzo malutkie, dosłownie z tak krótkim ogonkiem, na pewno już sobie, że tak powiem, poradzą na swoim. Dodam tylko, że pierwszy raz jak braliśmy gołąbki od Pitra, bo o nim tutaj mowa, to on pokazał nam ten trik. Ojciec był w wielkim szoku, że tak małe, młode w ogóle przeżyją to wszystko. Natomiast Peter powiedział, że dokładnie opowiedział o tym triku i mówi, gwarantuję Tobie, że one już są samodzielne, co zresztą okazało się w 100% prawdą, także odsadzamy gołębie młode. I teraz jak należy to zrobić? Należy to zrobić, przynajmniej jak my to robimy w naszej hodowli, bądź czasem zdarza się, że nie robimy wszystkiego, ale jak to powinno wyglądać według mnie? Po pierwsze, zabieramy w klapnik, klapkord po poznańsku, czy obojętnie jak w klatkę, większą ilość. Bierzemy sobie je, wystawiamy na dwór. Każdy gołąbek powinien być chwycony do ręki, założony znacznik z numerem telefonu, co naprawdę dużo hodowców sobie to bagatelizuje i oczywiście argument, że i tak nie za wiele ludzi dzwoni. Ja wiem o tym doskonale, nie do mnie też nie wszyscy dzwonią, niemniej jednak jest wiele aspektów takich, w którym daje to radę. Jak wszyscy wiecie, ja zaopatruję się w firmie Pepart u Mateusza Popławskiego. Jest to patron naszej hodowli, robimy to już od kilku lat. Znaczniki są naprawdę topowej jakości. Mogę tutaj podpisać się 2 rękami. Najstarsze bodajże mają 3 bądź 4 lata i można by rzec, że wyglądają jak nowe. Przede wszystkim mają bardzo mocne zapięcia i to charakteryzuje tą super jakość. Jeśli ktoś by chciał zamówić, nie widzę najmniejszego problemu. Tutaj gdzieś się teraz pojawi numer telefonu do Mateusza, również plansza gdzieś tam się pojawia. Dzwońcie, zamawiajcie. Znaczniki dodam tylko, że są wykorzystywane w różny naprawdę sposób. Bodajże zdarza się, że gdzieś tam pracujemy za granicą, żona ogarnia te gołębie, nawet gołębie stare. Jak wiemy, są różne kolory tych znaczników. Można więc samiczki zrobić jednym kolorem, tak jak to wygląda u Marcina Kubicy, samce innym kolorem. Wtedy dokładnie żona, partnerka wie, że ten znacznik nie pasuje do tego gołębnika, można to przestawić, bądź jeśli chodzi o gołębie młode, pierwszy
lęk sobie zrobić, powiedzmy jednym kolorem, drugim technika dowolna. Ale do rzeczy. Każdy gołąbek powinien otrzymać znacznik, zostać wypsikany na piórojady bądź skropiony inwermektyną w różnej postaci. W naszym przypadku było to U200. Przyznam się, że w tym roku jeszcze tego nie robiliśmy, ale jest to zdecydowanie nasz błąd. Powinno się tak robić i w zależności od roku różnie z tym bywało. Myślę, że bardzo fajną opcją jest podać każdemu gołąbkowi do dzioba tabletkę TKK, która jest na rzęsistek, żółty guzek, zwał jak zwał, wszyscy dobrze wiemy. I po tych zabiegach bierzemy takiego małego petenta i główkę zanurzamy mu zawsze w wodzie, ponieważ nie mamy 100% pewności, czy gołąbek owy jest napity, czy chce mu się pić. I co bardzo ważne, w najbliższym czasie po odsadzeniu chodzimy po gołębniku i patrzymy. Jeśli jakiś gołąb charakterystycznie mruży bądź przewraca oczami, zapewniam Was, że jest to problem związany z tym, że chce mu się pić. Wtedy podchodzimy, po raz kolejny zanurzamy dziobek w pojniku, robimy tak kilka razy i po dłuższym czasie, myślę, że dłuższym, krótszym to zależy, widzimy pozytywny scenariusz te gołąbki. Oczywiście przypominamy, że pojniki warto jest mieć też na jakiejś mniejszej wysokości, żeby te maluchy świeżo te miały swobodny dostęp. I skoro zrobimy to wszystko, nasze gołąbki siedzą sobie na początku, gdzieś tam wrzucona jest w narożnik, taki duży narożnik słoma, jest im tam cieplej, wygodniej, przytulnie, czują się bardziej bezpieczne, skulone i wiadomo, z każdym dniem, z każdym tygodniem są coraz bardziej śmiałe, coraz bardziej dokazują. Karma w tym czasie jest to bardzo zbliżona karma do tej, którą były chowane u swoich rodziców, dlatego żeby gdzieś tam ten szok taki tak zwany nie przeszedł. I o ile na początku gołąbki nie za bardzo chcą jeść jakieś groszki, zresztą dodam tylko, że kilka naprawdę karm różnych producentów, nie będę tu ich wymieniał, bo nie o to chodzi, to delikatnie mówiąc jest skandal tam. Po prostu ktoś chyba ma jakieś dojście do tych grochów, bo tego grochu jest tak nawalone w tych karmach. Osobiście mi się to nie podoba, tak jak mi nie podoba się to moim gołębiom. One tego nie jedzą. Dodam tylko, że te groszki nie są fajne, malutkie jak w niektórych tych topowych firmach, tylko są naprawdę duże i ta karma praktycznie jest aż biała od tego. Generalnie nie podoba mi się ten pomysł i na tym może poprzestańmy. Dodam tylko, że u nas taką optymalną karmą na pewno jest, no właśnie tu są dwie nazwy, J0 bądź JO, różnie to czytają. Generalnie karma z firmy MDM jest super optymalna w tych pierwszych w pierwszych tygodniach po odstawieniu i taką karmę właśnie dostają nasze młode. Bardzo zależy nam, żeby ziarno było jak najbardziej zróżnicowane. Karma jest na full. Gołębie przez dłuższy czas absolutnie nie potrafią wzbić się w górę i naprawdę jest to dla nas optymalne. Co możemy zrobić z nimi? Niestety, no w tym roku troszeczkę to wygląda inaczej. Te gołąbki, mimo naszych szczerych chęci, nie za bardzo chcą siedzieć na 4 literach, tylko bardzo lubią latać. Naprawdę latają tak, jak bardzo tego nie lubimy i nieraz sam uczulałem hodowców, żeby gdzieś je spacyfikować i w tym celu zamknęliśmy je ostatnio na 5 dni. Karma z powrotem do fulla. Próbowaliśmy je trochę obciążyć. Niemniej jednak dzisiaj pierwszy raz wypuszczone, no i znowu szalały dosyć mocno. Oczywiście nie są to wszystkie gołębie, bo w naszej hodowli są te starsze, mniejsze.
Przez cały czas tutaj widzicie właśnie przebitki, są to też gołębie zaciemniane, podobnie jak w zeszłym roku i jak już mówiłem pewnie wcześniej, jest to kolejne złamanie mitu, że te gołąbki zaciemniane giną bardziej. Nie wydaje mi się absolutnie, żeby ginęły bardziej. Patrząc na innych tam kolegów z sekcji czy skądkolwiek, gubią tak samo jak ja, a może i nawet bardziej. Nieważne, temat jest gołębi młodych. No i po dłuższym czasie, jeśli wszystko naprawdę gra, szczepimy pierwszy raz gołębie. I teraz, do tej pory szczepiliśmy to zawsze raz mykosalmowirem, natomiast w zeszłym roku spróbowaliśmy zaszczepić te gołąbki i niestety nagranie zostało brutalnie przerwane, ponieważ właśnie córka skończyła jazdę konną i cóż, zmiana scenerii i kontynuujemy temat. A więc gołąbki zostały zaszczepione szczepionką RP, był to nasz debiut. Dodam tylko, bo i takowe pytania gdzieś tam się pojawiły. Czy RP szczepionką można szczepić w kark? Powiem Wam szczerze, ponieważ piszę na niej, że jest to szczepionka bodajże domięśniowa, natomiast my szczepiliśmy tradycyjną metodą w kark. Wyszło to bardzo dobrze. Dodam tylko, że żadnych powikłań absolutnie nie stwierdzono. Przypominam, że tylko szczepimy gołębie w 100% zdrowe. I tak właśnie było w naszym przypadku, co pokazuje wynik 0 jakichś tam słabszych gołębi i tak dalej, i tak dalej. Później, bodajże po około 3 tygodniach, zostaną one zaszczepione mykosalmowirem, bo tak też było w zeszłym roku i powiem Wam szczerze, nie wiem na ile jest to kwestia tego, że one były zaciemniane, bądź tych właśnie szczepionek, aczkolwiek naprawdę miałem super, hiper udane te lęgi, ten rocznik w ogóle naprawdę wyszedł, jak można by powiedzieć, żaden. Gołąbki dzisiaj latają i właśnie jeśli mówię o tych 500-kach stosunkowo ciężkich, to właśnie one grają wielkie skrzypce, pierwsze skrzypce, przepraszam. Także tak to wyglądało i tak będzie to wyglądać w tym roku. Mówię, teraz bodajże chyba jeszcze z 2 tygodnie zaszczepimy je mykosalmowirem, następnie będzie to wcierka na ospę i tyle. Teraz dużo takich pytań od Was, mianowicie pierwsze z pytań to, czy można stosować jakieś tam lekarstwa na rzęsistka, kiedy gołąbki jeszcze są u rodziców. Zawsze odpowiedź jest taka sama. Można, z tym, że jest to pozbawione sensu. Dlaczego? Ano dlatego, że zakładając, że zrobimy to powiedzmy tymi żółtymi kroplami, czy obojętnie jakimkolwiek środkiem, to prawda jest taka, że połowę tego środka dostanie rodzic, a połowę wpompuje młodym. Efekt jest taki, że młode niepotrzebnie dostaną cokolwiek, a i starym to kij pomoże, ponieważ dawka będzie zbyt mała. Dlatego też ja bym był ostrożny z tym. Pewnie krzywda im się nie stanie, natomiast na koniec dnia chodzi o to, żeby gołąbki były zdrowe, a to im niestety, według mnie przynajmniej, zdrowia na pewno nie poprawi. Moja rada, jeśli chcecie tak zrobić, to po odstawieniu młodych dać 2 krople rodzicom, 2 kropelki młodym, czy kropelkę nawet, na pewno nie zaszkodzi, przerzucić na gołębnik, spokój. Także moja odpowiedź brzmi nie ma sensu podawania rodzicom, które karmią młodą. Drugi bardzo ważny aspekt, który naprawdę demoluje nas w ostatnich latach
to są drogi oddechowe, te oczy, nosy, katary i tak dalej, i tak dalej. Temat stary bodajże już jak świat. Jest to już któryś sezon, gdzie ta bakteria skądś tam przyszła. Domniemywam, że gdzieś z zachodu. No i dziś notorycznie nasze hodowle mają też z tym problem. Powiem Wam tak, można byłoby i bardzo dużo ludzi właśnie sięga po rozmaite krople do oczu, które notabene działają bardzo dobrze. Przypominam, że nie możemy tego robić w sezonie lotowym, ponieważ znajduje się tam kortyzol, który jest dopingiem i można sobie narobić dużych problemów. Natomiast w chwili obecnej, bo ten problem dotyka już hodowców i moim zdaniem optymalnie będzie po prostu przeleczyć te gołąbki jakimś środkiem. Niech to będzie najzwyklejsza doksycyklina z apteki, o której tyle mitów krąży, jakim to jest ciężkim antybiotykiem, jaką wielką krzywdę robi. Mogę powiedzieć, że kilkunastu osobom w tym roku już poleciłem zrobić to zwykłą doksycykliną. Co do stężenia nie będę się tego wypowiadał, ponieważ jak wszyscy wiemy, są różne stężenia tej doksycykliny, od tego są lekarze weterynarii. Zrobić to minimum 7 dni i gwarantuję Wam, że wszystko wróci do normy. Powiem Wam, jaki dziwny efekt wychodzi, jeśli zobaczy się, że ten gołąb czy drugi dostał na oko. Kropniemy, 2-3 dni jest spokój, natomiast wybija to u następnego i pewnie nie jeden teraz kiwa głową, że u niego właśnie tak to wygląda. Dlatego też to jest jak walka z wiatrakami. Moja propozycja jest przeleczyć całe stado, wtedy mam gorącą nadzieję graniczącą z pewnością, że owa bakteria zginie, zrobić to doksycykliną bądź jakimkolwiek środkiem na drogi oddechowe, tu już jest technika dowolna, przez 7-8 dni konkretną kurację i zapomnieć o problemie raz na zawsze. Takie moje zdanie. Nie dalej jak bodajże tydzień temu koledze też, ponad tydzień bodajże też taką właśnie drogę postępowania z katarem, czy z oczami, już teraz dokładnie nie pamiętam, poleciłem dziś. Dostałem bardzo mocne podziękowanie, że naprawdę gołąbki w 100% doszły do siebie i wreszcie problem jest zażegnany. Czyli mamy jeszcze czas do lotu, nic nas nie goni, nic nas nie ogranicza. Krople nie do końca się sprawdzają, bo tak jak mówię, trzeba by było zakropić całe stado, jest to kłopotliwe, a tak mieszamy w pojnik, bądź jeszcze lepiej. Antybiotyki mają to do siebie, że niestety są gorzkie, mają dziwny smak, gołębie tego nie piją. Można dawkę zmniejszyć na małą ilość wody, wlać w karmę, dosłownie w setce, w kieliszku czy w czymś, zależy oczywiście od liczebności stada i wtedy problem z głowy. Dlatego z katarem, z oczami walczymy antybiotykiem i leczymy calutkie stado, moi drodzy. Nigdy nie robimy pojedynczych gołębi, bo temat będzie powracał, temat będzie długi czas się ciągnął i o ile ktoś tam powie, że no właśnie to jest takie niepotrzebne osłabianie tej gołębi, no to ja uważam, że niepotrzebne osłabianie gołębia to jest to, że jest mu coś, a my nie potrafimy z tym sobie poradzić i tak naprawdę walczymy z pojedynczymi osobnikami, no i problem gotowy. Dlatego też to na pewno. Katar, oczy, dajemy konkretny środek, leczymy całe stado i przypominam, że antybiotyki dajemy minimum 6 dni, 6-8 dni. Nie ma, że przeszło, że już jest lepiej, to może oszczędzić, bo to młode organizmy. Nie, ponieważ potem się cofa. Podobnie jest z chorobą młodych, gdzie część hodowców potrafi powiedzieć, że no coś tam fajnie zadziałało, natomiast później, pamiętam taki przypadek, jak koledze
któremuś z kolegów, który do mnie dzwonił, poradziłem, żeby kupił jakieś tam lekarstwo i mówi, że wiesz co, było super przez 3 dni, ale niestety z powrotem wróciło, on już jest bezsilny, co wydawało mi się dość dziwne, ponieważ w mojej hodowli nigdy w życiu takie coś nie miało miejsca. No i po głębokiej analizie, po dopytaniu okazało się, że na 3. dzień, jak już zrobiło się dobrze, to po prostu przerwał, a tego nie robimy. Kurację antybiotykową, podobnie jak dla ludzi, musimy wybrać do końca. Także to tyle, jeśli chodzi o szczepienia. Przypominam, ja robiłem, u mnie wyszło super. Chcecie, możecie się tym posiłkować. Pierwszy raz RP, po około 3 tygodniach mykosalmowir i na końcu robimy wcierkę w nóżkę, tak zwaną na ospę. Gołąbki mamy zabezpieczone. Czy jakąś profilaktykę wśród młodych stosujemy? Absolutnie nie, ponieważ gdzieś tam uważamy, że te gołąbki muszą sobie nabierać swojej oryginalnej flory bakteryjnej. One muszą trochę się nauczyć walczyć z tym wszystkim. Jeśli chodzi o sprzątanie gołębników, czy takie typu sprawy, jak najbardziej nie wyobrażam sobie, żeby chodziły mi ufajdane, nogi brudne. To akurat mnie kompletnie nie przekonuje, natomiast uważam, że porządek, względny porządek być musi. Wtedy to wszystko ma na coś wygląd i nie gramy z tak zwanym ogniem. Pamiętajcie, tylko rozwaga. Kolejna sprawa, która bardzo często jest też poruszana, to gołębie, które odchodzą. Przyznam się Wam, że w tym roku mamy podobny problem z tym, że te gołąbki, można powiedzieć, że w znakomitej większości, raczej niemal w 100% wracają, aczkolwiek uwierzcie mi, nie jest dobrze, jeśli gołębie dziś odchodzą na 2 godziny, na 1,5 godziny, latają jak samoloty gdzieś bardzo wysoko. Przypominam, 6 tygodni, około 6 tygodni trwa forma gołębia. Jeśli ona zbudowana jest już teraz, w sezonie lotowym może być problem, podobnie jak może być problemem fakt, że któregoś pięknego dnia odejdą i już nie wrócą. Przyznam się, że gdzieś tam pierwszy taką oznakę mieliśmy, co wcześniej nie zdarzało się, ale też wcześniej nasze gołębie chodziły jak kury po trawie. Niemniej jednak w tym roku one są troszeczkę inne. Chyba są jeszcze silniejsze i żadne gaszenie nie działa na nie tak, jakbyśmy chcieli. Gołąbki też odchodzą i bodajże w jeden dzień odszedł jeden, na drugi drugi, później od razu hurtowo chyba z 11. Dodam tylko, że w kolejnych dniach zleciały się i na tą chwilę bodajże może brakuje 4 egzemplarzy, także nie jest to dużo, ani mało, chciałoby się, wiadomo, po to chowamy, żeby one były, jednak nie, wszystko da się ogarnąć, jak to mówią. Nie narzekam, jak najbardziej, nawet nie zakwaszamy wody, nic takiego. Gołąbki mają minerały, mają karmę, na razie jeszcze grubą karmę, mają czystą wodę, niezakwaszoną, czyli niezakwaszona woda, minerały i dobra karma. Tyle, żadnych cudów tam, nie podajemy witaminek, jak pewnie większość z Was wie. Fajną opcją jest, w zasadzie nawet to nie fajną opcją, tylko zgodnie ze sztuką gołębiarską, przy upale, które, nie wiem jak u Was, u nas już dzisiaj było 30 stopni, dobrze jest tych gołąbków nie wypuszczać na oblot, bo jest to jakiś tam pierwszy krok do choroby młodych. Te upały, co zauważyłem bardzo często też, po takich upałach gdzieś tam przychodzi burza i właśnie najczęściej u nas w naszej hodowli gołąbki
na chorobę młodych po jakimś tam przesileniu burzowym. Gdzieś tam wychodziła ta choroba młodych. Po tych szczepionkach, o których mówiliśmy tu przed chwilą, mogę powiedzieć, że w zeszłym roku było dość podobnie, aczkolwiek jak większość mówi ze względu właśnie na tą szczepionkę RP, one przechodzą to naprawdę zupełnie inaczej jak do tej pory. Praktycznie można by to porównać jak zapalenie płuc przedtem, a teraz był to jakiś katar. Praktycznie na trzeci, czwarty dzień gołębie stanęły na nogi, nie było mowy o żadnym padnięciu. Generalnie zaczęły się trochę stroszyć i widziałem, że coś się dzieje, a jak wszyscy wiemy, szybka reakcja i szybkie wychwycenie no jest gwarancją sukcesu. Co do, jeśli już się przytrafi, a przytrafia się wszystkim, również i nam, choroba młodych. Oczywiście dzielimy się na dwa obozy. Jedni są ci, powiedzmy, zwolennicy kropel żołądkowych. Jedni są zwolennikami tych mocniejszych rzeczy. Ja należę do tej drugiej grupy, bo często jest tak, że oczywiście, jeśli jest to zwykła niestrawność, te krople gdzieś tam nam zrobią robotę, o czym już gadałem zresztą w innych latach. Natomiast zdarzało się, że krople nie pomogły i byliśmy kilka dni do tyłu i niestety pojawiały się jakieś tam padnięcia. Nie mówię akurat o nas, ponieważ my nawet nie testowaliśmy nigdy tych kropel, ale tak to wygląda. Ja nie, jeśli u kogoś się sprawdza, super, cieszę się bardzo. Moje zdanie jest takie, ja nie jestem jakimś zwolennikiem nie wiadomo jak pakowania w te gołębie chemii, antybiotyków, jednakże jeśli trzeba, nie zawaham się, wyciągam i walę aż gwiżdżę. Taka prawda. No i tyle. I moi drodzy, nie każemy się gołębiom rozpędzać. Karma powoli gdzieś tam, powiedzmy od lipca zaczniemy troszeczkę już schodzić z tej cięższej karmy i nie zrobimy tego, co też uważam jest bardzo ważne. Będziemy to robić stopniowo, czyli gdzieś tam ją rozmącać. Powiedzmy dodamy 25% jakiejś lekkostrawnej, potem 50% i żeby ten cykl nie był tak bardzo drastyczny, będziemy schodzić z tym trochę. Wiadomo, dla niektórych jest to pewnie, stwierdzicie, że jest to dużo zabawy, natomiast chcąc wygrywać trzeba się dużo bawić. Trzeba dużo rzeczy poświęcać, bo bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówią. Dlatego tak to wygląda. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć jest na pewno o treningach klatkowych. Nim zaczniemy wywozić gołąbki, świetną rzeczą jest odbyć kilka klatkowych treningów, jeśli takowa możliwość istnieje, a gorąco wierzę, że istnieje. Kładamy na początku na około godzinkę. Najlepiej mieć więcej tych klatek i żeby one były luźniej, żeby nie czuły tego takiego, nie róbmy tego w super upalne dni. Zostawmy na godzinkę w klatkach te gołąbki w gołębniku, po czym po tej godzince można otwierać, niech wlatują sobie na gołębnik. Po kilku dniach powtórzyć to, ale już ten czas niech się wydłuży, niech to będą 2-3 godzinki, aż do trzeciego razu, może trzeci raz jeszcze troszeczkę dłużej. I później można już je wypuszczać gdzieś z podwórka, klatki trzymać w takiej, mówię, byle nie na upale, w jakimś cieniu, skoro mamy taką pogodę, jaką mamy, przytrzymać, wypuścić, niech sobie latają, oczywiście one pewnie się poderwią, aczkolwiek po chwili zobaczą, że są bezpieczne, że są u siebie i jakiejś wielkiej paniki tam bym się nie spodziewał. Aż do nocowania w tych klatkach i wypuszczamy. Następnym razem już na pewno będzie prościej i z każdym tym pobytem w klatce ten stres związany z izolacją jakąś tych gołębia spada i jest to kolejny jakiś tam krok, jakiś tam czynnik, który gorąco wierzę, że pomaga. Póki co o wywózkach najmniejszego
w ogóle nie ma mowy, na to przyjdzie czas. Uważam, że nic na siłę. Dużo ludzi zaczyna już szaleć, ponieważ gdzieś tam te loty gołębi dorosłych nie wyszły i jest ta taka złość sportowa, która oczywiście jest bardzo pozytywną cechą, natomiast no, przez różne takie rzeczy można sobie nawywijać. Róbmy to, pamiętajcie i tak, że jesteście krok przed nami. Mówię tu o hodowcach, którzy jeszcze kontynuują tą walkę gołębi starych, dlatego obserwacja i pamiętajcie jedną złotą radę. Jeśli chodzi o gołąbki, nie wystarczy tylko patrzeć, ale też trzeba widzieć. Podobnie jest w gołębiach starych, ponieważ potem możemy zgubić naprawdę super lotniki, jeśli nie dostrzeżemy, że coś z gołębiem jest nie tak. A już na pewno, jeśli chodzi o gołębie młode, to jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Ty, hodowco, nie masz tylko patrzeć, bo wiele jest takich, co mówi, ale ja patrzyłem. Ty masz nie patrzeć, tylko masz widzieć u gołębiach, że coś jest nie tak. Gołąbek, który jest słabszy, jest izolowany. Czy leczymy gołębie młode? Oczywiście, że leczymy. Ja naprawdę pamiętam, ile set razy, a może tysiące razy słyszałem, że młody, jak jest od początku słaby, czy tam ma jakiś kryzys, powiedzmy, zachoruje jako jedyny, to już nie ma co leczyć, to tam kolokwialnie mówiąc do Zakopanego. No to powiem wam krótko. Bodajże 2 loty temu gołąbek, który pewnego dnia wchodzę do gołębnika, praktycznie leży, nie może wstać, przewraca się i nie wiem do dzisiaj, co mu było. Generalnie zadziałałem bardzo mocno, bardzo gwałtownie, podając mu tabletki. Praktycznie po 3 dniach gołąbek doszedł do siebie i ten oto gołąbek szczelił nam bodajże z 500, jest to gołąb jednoroczny. Nie chcę was kłamać, 3., 4. na oddział. Dodam tylko, że chyba na 3 500 na pewno ma 2 bardzo, ale to bardzo dobre konkursy. No teraz z tym wiatrem niestety gdzieś tam już nam przyszedł od Warszawy, co nie zmienia faktu, że gołębiem jest naprawdę bardzo dobrym i nie dajmy się z tym wszystkim zwariować, że inaczej. My w naszej hodowli walczymy o nie do końca, są to, tak mówiąc śmiesznie, nasze dzieci i jak ma zginąć, oczywiście nie ginie w lotach, natomiast my nie jesteśmy panami życia i śmierci, żeby decydować, że ten gołąb już musi zakończyć swój żywot. Podobnie jest z gołębiami, które jakichś tam naszych oczekiwań nie w rozpłodzie nie spełniają, czy tak dalej. Reasumując, odstawiamy, zabezpieczamy na insekty, gołąbki, to jest najważniejsze. Znaczniki z numerem telefonów, bo nie dalej jak dzisiaj znowu kolejny młody wszedł mi. Myślę, że miło by było nieraz, może być to naprawdę wartościowy egzemplarz, hodowcę powiadomić, natomiast jeśli nie ma tego znacznika z numerem telefonu, kontakt utrudniony. Już nie będę się rozwodził na ten temat, czyli gołąbki znaczymy, pilnujemy, czy umieją pić, zabezpieczamy przed wszelkiej maści robactwem, wyrzucamy na gołębnik, zostawiamy w świętym spokoju. Po jakimś czasie, kiedy to wszystko się ustabilizuje, kiedy widać, że te gołąbki ten pierwszy stres mają za sobą, możemy je zaszczepić. My to szczepimy RP. Po 3 tygodniach szczepimy mykosalmowirem. Jeszcze po jakimś czasie robimy wcierkę, aczkolwiek też słyszałem, że ktoś robi mykosalmowirem i od razu robi wcierkę. Ja tego nie robiłem, my robimy to, bodajże przynajmniej nie przypominam sobie, żebyśmy to robili. My robimy to po swojemu.
Gołąbki latają raz dziennie, mają jeden oblot, powiedzmy tam godzinny, 2-godzinny, 3-godzinny, no jak życie pokazuje, one nam uciekają, ale wracają. Póki co udaje się, bo wiadomo, że jeden fałszywy ruch i gołąbków nie ma. A że byczki są w większości zaciemniane, to jest jak jest, no któregoś dnia jak wyrwią, to może być problem. I nie cudujemy nic więcej z tymi gołąbkami. Na tą chwilę, za niedługi czas, gdzieś tam w lipcu, na pewno będziemy już schodzić z karmy dość ciężkiej i będziemy stosunkowo zamieniać aż do 100% gołębi lekkostrawnej, a na samym końcu bodajże nawet jeszcze rozcieńczymy to ryżem pady, który uważam, że będą te, kiedy optymalnie już będą wszystkie fajnie latać, zabieramy do koszy. Oczywiście w międzyczasie treningi klatkowe, bo to w zasadzie można robić już nawet teraz. Przyjdą treningi, zaczynamy bardzo z krótkiego C, że tak powiem, nie jedziemy z nimi na 50 km 20, bo szkoda pakowania, no szkoda to wiecie, kiedy jest. My tak robimy, generalnie nie pozwalamy im się rozpędzić, zaczynamy gdzieś z 1,5 km, 3, 5, 10, aż tak powiedzmy do 20, a później to już hulaj dusza, wywozić ile, uważam, że jak najczęściej. Na początku, podobnie jak w gołębiach dorosłych, trzeba sobie to fajnie obliczyć. Robimy tak, że wywozimy gołąbki co 3 dzień, w kolejnym tygodniu co 2 dzień, aż w następnym co dzień, a nawet czasem bywa, że 2 tygodnie co dzień jadą. Jak daleko wywozić? No my osobiście do 47 km wywozimy gołąbki już tak nietypowo, aczkolwiek taką mamy miejscówkę, tak nam pozwala na to i praktycznie na końcu już cały czas idą z tego samego miejsca. Nic na siłę, jeśli nie ma pogody, nie jedziemy, ponieważ w innych latach bywało, że te nasze takie zacieświeżenie, że trzeba, że czas ucieka, patrzyliśmy na zegarek i dochodziło do różnych skandali, że tak powiem, niepotrzebnych braków i tak dalej. Dziś jako już dojrzali hodowcy, myślę, na tyle potrafimy zbastować i powiem Wam szczerze, że jest jeszcze lepiej jak przedtem. Myślę, że udało mi się w jakikolwiek sposób przybliżyć Wam naszą metodę. Mówiliśmy o wywożeniu, o karmieniu, o treningach klatkowych, szczepieniu, odstawianiu. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie, śmiało piszcie do mnie. Jeśli będę znał odpowiedź, na pewno Wam odpowiem. Tyle ode mnie. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i cześć.